Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji, w jakiej znalazł się AC Milan, który najprawdopodobniej zostanie wykluczony z rozgrywek Ligi Europejskiej. Ja jestem Mateusz, a to jest kanapa rezerwowych, na której analizujemy, opisujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć, co w murawie piszczy? Koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Po kilku chudych latach, kiedy to popularny i utytułowany Milan bezskutecznie próbował odbudować swoją potęgę sprzed lat, gdy w jego barwach grał chociażby zdobywca złotej piłki Kaka, początkowo tragiczny miniony sezon zakończył się ostatecznie względnym sukcesem. Zespół zrobił maleńki krok do przodu, ustalając kierunek, w którym podąża. Postawił na charyzmatycznego i znającego realia zespołu Gattuso, a także wywalczył sobie miejsce umożliwiające występy w europejskich pucharach. Od dłuższego czasu pojawiały się plotki, najczęściej jednak z niezbyt szanowanych źródeł, więc były szybko bagatelizowane i odrzucane przez przedstawicieli klubu, jakoby zespołowi groziły poważne sankcje strony UEFA i finansowego fair play. Kilka godzin temu zostało to oficjalnie potwierdzone. Milan nie zagra w kolejnej edycji Ligi Europy. Wbrew popularnemu wyjaśnieniu, kara nie jest wcale związana z ofensywą transferową, którą Milan przeprowadził w poprzednim oknie transferowym, sprowadzając kilkunastu piłkarzy. Jest jednak związana ze stratą 120 milionów ponad dopuszczalne normy w latach 2014-2017. Osobną kwestią w tej sprawie jest niedokładność i nieprecyzyjność przekazu ze strony UEFA, co wprowadziło w błąd w zasadzie wszystkich. W pierwotnej wersji wyroku była bowiem mowa o wykluczeniu z rozgrywek w sezonach 18-19 lub 19-20, w zależności od kwalifikacji. Zostało odebrane przez niektórych jako możliwość wyrzucenia z dwóch edycji rozgrywek. Jak się okazało, decyzja podejmowana była zanim Serie A została rozstrzygnięta i Milan zagwarantował sobie miejsce, premiowane udziałem. Podobnie nieprawdziwe okazały się doniesienia mówiące, iż dodatkowo Milan musi zapłacić 30 milionów euro grzywny. W takim przypadku bezpośrednio w Lidze Europy zagra Atalanta, a w kwalifikacjach zmierzy się Fiorentina. Na ten moment szczegóły mogą się jeszcze zmienić, ponieważ klub nie dysponuje pełnym szczegółowym wyjaśnieniem ze strony organu wydającego wyrok. Milan zapowiedział już przygotowanie odwołania do Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu, a także innych instancji i walkę do samego końca o uchylenie niekorzystnej dla klubu decyzji lub też zmiany jej na możliwie najmniej dotkliwą dla zespołu. Powoduje to, że cała historia może jeszcze trochę potrwać. Znamy przypadki, gdy odwołania rozpatrywane były tygodniami, co prowadziło do zawieszenia kary, bo nie można było uznać, że wszystkie instancje odrzuciły zażalenie, zanim na przykład rozpoczęło się okno transferowe. Podobnie w tym przypadku może okazać się, że Milan będzie w gotowości przed swoim teoretycznie pierwszym spotkaniem, a ostateczne decyzje nie będą jeszcze podjęte. Pojawiają się również zapytania, dlaczego w takim przypadku podobnej kary nie otrzymały inne kluby, które nie osiągają wymaganych przychodów, a finansują się ze środków własnych właścicieli i podmiotów zewnętrznych. Na ten moment wiadomo, iż pewne niedogodności spotkały PSG. Co prawda w tym przypadku również mówiło się o możliwym wykluczeniu, jednak to zostało niejako zawieszone i Paryżanie muszą w najbliższym oknie transferowym uporządkować swoje finanse, osiągając zysk łączny na poziomie 240 milionów, co może być problematyczne, mając w perspektywie konieczność wykupienia Kyliana Mbappé za 180 milionów z Monako. Z drugiej strony wartości te są niepewne, różnią się w zależności od źródła i nie wiadomo, czy transakcja z Mbappé jest już tutaj wliczona, czy też nie. Pewne jest natomiast, iż mistrz Francji musi przeprowadzić kilka transferów z klubu. Włodarze Milanu na pewno zrobią wszystko, aby zminimalizować restrykcje, jakie dotkną klub. Z doświadczenia wiemy jednak, że tego typu zażalenia bardzo rzadko są rozpatrywane pozytywnie. Wszystko wskazuje na to, że finansowe fair play powoli przestaje być historyjką, którą można straszyć małe dzieci. Pytanie tylko, czy na pewno w stosunku do wszystkich jest to sprawiedliwe? I wszyscy są tutaj mierzeni jedną miarą. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sytuacji. Już niedługo kolejne materiały, prosto z kanapy rezerwowych.